Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam na sobotnim filmie. Dzisiaj Philips PP5345, czyli tak naprawdę nowsza wersja ekspresu Saeco Incanto. Ekspres nie robi kawy, huczy, buczy, paruje, nie spienia mleka. Naprawiamy. Taki przejściówka pomiędzy Saeco a Philips Latte Go. Ten jeszcze jest niezły. Kompletny przegląd plus wymiana zaworu wody, plus zajrzenie do środka, sprawdzenie wszystkiego. Działamy, słuchajcie. Nie będę go odpalał. Tu wyczyniasz! Stresuję muchy. Chyba nie jest czysto w środku. Bo wyleciały muchy ekspresówki, znacie, nie? Czesio, przestań wciągać muchy Dzień nosem! dobry. Kurna, z tego coś wylatuje. Atakują. Damy im radę. Nie takie rzeczy. Ale syf. To teraz tu. No. Coś tu biega. Zaparzasz nawet nieźle. Ale zobaczcie, jaka spracowana uszczelka. Jeszcze raz. Jeszcze raz trzaśniesz drzwiami. Piznął drzwiami. Zobaczcie, jaka spracowana uszczelka. No nie, już brudne spodnie. Życie serwisanta. It's a hard life. No to jakby średnia krajowa in minus. Bo to jest pleśń. A jak ktoś lubi pleśń, to co poradzisz? Tu zajrzyjcie. Podobnie. Nie ma tragedii. Ja ten ekspres odpalałem. Ten zawór nie trzyma w ogóle. Więc go może od razu bez zbędnych ceregieli. Lewe obroty. Wypatrzycie. A ja odkręcam. Kubałek. Otwórz się. No tu też taka średnia krajowa, bym powiedział. Nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Wykręcamy zawór. Decyzja zapadła. Nie próbujemy go ratować, mimo że i tak się nie dało. Jeno go wymieniamy. Jeden czarny. No i teraz trafi czy nie trafi? Drugi czarny. Wyciągamy zawór. No wygląda nieźle, ale on przepuszcza całą parę przed siebie. Do koszyczka. Tu mamy na razie wszystko. Żeby się dostać do tego ekspresu, pozbądźmy się tego przewodu. Jeśli jest taka opcja, to po co on ma nam się tutaj walać? Jeśli jest taka opcja, to z niej skorzystajmy. O, woda. Ramki, saekowskie ramki. Te do wyciągania wody łamią się w rękach same. Taki to porządny jest uchwyt. I teraz słuchajcie, najgorsza rzecz w tym ekspresie, jaką należy zrobić, czyli wyciągnąć. Stój mnie tu. Najpierw wyciągnąć wylewkę. Delikatnie. No i tak już tu opada, więc wiele już tu szkód się nie narobi. Tu nawet, jak widać, widzicie pod światło, że te drożne są te otwory, ale to problem zawsze w wylewkach robi się tu wyżej. To możecie sobie wykałaczką przecisnąć te otwory. Musimy ściągnąć, to o tym mówię, że najgorsza, może przesadzam tam najgorsza. Tu się może dziać trochę rzeźni, bo trzeba ściągnąć te chromy plastikowe. A robi się to, tu widzę, że nawet chyba pójdzie łatwo. Robi się to tak, że trzeba tutaj podważać z każdej strony. Pamiętajcie, to nie jest nic złego, jak wam tu jakiś element tych zawleczek strzeli, bo to jest tak kruche, słuchajcie, że masakra. Tu nawet chyba wszystkie ocalały.
To już jesteśmy w połowie sukcesu. Teraz drugi. Trochę to nienaturalna pozycja dla mnie, no ale spróbujmy. To jest na takie wciski. Te wciski są kruche jak... Nie wiem, co jest takie kruche. Trzeba to wszystko tutaj, bo to jest też oczywiście parą posklejane. Trzeba to popodważać, ale robić to w miarę delikatnie. O, tu jest... Nie, to tylko jakiś kawałek farby odpadł. Myślałem, że już strzelił jeden. Też udało się wszystkie, ale pamiętajcie, to nie jest jakaś straszna afera, jeśli któryś z tych ząbków się łamie, bo to naprawdę jest bardzo kruche. Więc nie oceniajmy. No i co teraz? Standardowa procedura, rozkręcamy front. Raz i dwa. Musimy zdjąć cały ten chromowany, w cudzysłowie, chromowany ekran, chromolony ekran. Tu mamy dwie czarne zakrętki. Do środka zaglądamy tak naprawdę, żeby przeprowadzić inspekcję, czy wszystko tam jest ok. Ekran mamy ściągnięty, tutaj mamy odkręcone. I tu się zaczyna zabawa trochę do góry, może tak po skosie będziecie widzieć, trochę do góry. I ściągamy, łapiąc tutaj o szybkę. To gdzieś na bok. Tu gdzieś jeszcze jest guziczek. Zdejmujemy tą gumę uszczelniającą, tutaj osłaniającą elektronikę ekranu. No i tak to wygląda. I teraz bardzo wiele osób, które same sobie próbują tutaj grzebać w tych ekspresach, wyciąga to na chama. A tu, o tu, źle wam pokazuję, tu, nie będziecie tego widzieć, chyba że Patryk wyciągnie to. Znaczy ja wiem, nie bardzo, ale jakby się dało. Tam jest wkręt. I trzeba go, jak sama nazwa wskazuje, wykręcić. O. Widzicie? Tajnos wkrętos. I tu bardzo często jest to powyrywane, a to powinno leciutko stąd wyjść. Na tym otworze się to trzyma. Tu jest ważne, bo tu jest uszczelnienie też wylewki, żeby ona nie parowała na ekran. No to są takie drobne elementy, ale ważne. Można przy okazji, ponieważ i tak będziemy wyciągać, od razu odkręcić wylewkę. Przynajmniej z tej strony. No i teraz słuchajcie, tekturka, bo chcę wam to w końcu pokazać, a nie tylko o tym mówić. Los Tekturos. Będziemy odkręcać górę, czyli ekspres na bok, woda wyjęta. Tu muszę wjechać wichurą, a może i nie muszę, najwyżej się wysypie. Musimy sobie przede wszystkim rozkleić, dostać się tu do wkręta. Tu się zrobi bałagan, ale to się zamiecie. I tu macie dokładnie jeden. Może najpierw kopułka, tylko tu jest chyba ta kopułka na większy bit, bo przecież trzeba stosować różne, żeby 16 wkrętaków było potrzebne do rozkręcenia ekspresu. Wjeżdżamy tu, wykręcamy tą kopułę, mamy ją i cała reszta, czyli ten wkręt. Pamiętajcie, zawsze jak kręcicie śrubki, wkręty przy młynku, no w tej pozycji nam raczej niemożliwe, żeby coś wpadło do młynka. Uważajcie, żeby wam nie wpadł żaden wkręt do młynka, bo to jest tylko jeden ruch i jest po młynku. Druga będzie tu, u góry. Łapiemy ją do koszyka, odwracamy sytuację. Teraz pod zbiornikiem wody, tutaj mamy jakiś wskaźnik. Tutaj mamy raz, dwa i dwa. Z tego co dobrze kojarzę. I tu trzeci, tak? Nie, tu nie ma, czyli dwa. No to jedziemy z nimi. Raz. Wyciągamy. Wyskoczył. I dwa.
tego co ja się orientuję, to mamy wszystko odkręcone, więc ekspres na koła. Wyciągamy tekturen do kosza, śmieci, no ta oczywiście trafił. Wróćmy tutaj do podglądu. Kurna, już wszędzie mam kawę, no masakra. I według moich obliczeń, a jeszcze oczywiście musimy ściągnąć front, no tak, bo bez tego ani rusz. Jak ściągamy ten cały frontowy panel, jak mamy już wszystko odkręcone, można sobie tu czymś podważyć. O, widzicie? Ruszył się. Przekręcamy gościa, to samo z drugiej strony. O, już nam zeskoczył. No i do przodu, uważając na ten element i uważając na tą tasiemkę tu u góry. Nic na siłę. Mamy zdjęte. Mamy dostęp do elektroniki panelu, sterowania, ekranu. I teraz tu już nie będę tego kładł. Musimy wyjąć tą listwę. Ona jest tutaj na takie zatrzaski, które trzeba lekko podgiąć plastikowe. Czyli robimy tak, lekko podginamy i do góry. I z drugiej strony to samo. Wypinamy tasiemkę i cały panel uwolniony z ekranem, z elektroniką ekranu. A to jest on, o teraz mogę wam pokazać. Ten element, który mówiłem, który trzyma ekran tak naprawdę. On wchodzi w ten sposób tu w zapadki i trzyma nam ten ekran. I wyciąga się go do góry. Oto cała filozofia. I w tym momencie, przynajmniej w teorii, jeszcze musimy wyjąć to. To z tego co pamiętam, jest tu chyba na zatrzask. Ale nie jestem pewien. A jak nie jestem pewien, to zamiast to wyrywać, to po prostu to wykręcę. Bo jak coś wam nie chce wyjść, to nie szarpcie na siłę. Tu są dwa wkręty. Jeden wjeżdża tu. Penseta. Jeszcze się nie wykręcił. Całe to gniazdo, jak wykręcimy te wkręty, zrobi nam się luźne. Luźniutkie. Tu gdzieś jest drugi. Nie zobaczycie go, bo ja go ledwo widzę przy tym oświetleniu. Mamy go. Jak widać, giba się tu na wkrętarce. To gniazdo już nam lata. I teraz ściągamy całą czapę. Tu się trzyma zawsze na... się sypie kawy. Na wciśniętej regulacji młynka. To sobie przekładamy. Wyjmijmy jeszcze przewód, żeby się tu nie zaczepiał. Wyciągamy. O. I teraz nam to całe, ja może wstanę, bo to nie robota. Całe to nam wychodzi. Odpinamy po kolei. Odpinamy czujnik wody pojemnościowy. On tu jest zapleciony. Ma taką trytkę specjalnie tu zapiętą. Widzicie, że jak szarpniecie nawet do góry, ostrości poproszę, nawet jak szarpniecie do góry, to nie wyrwiecie gniazda. Trzeba to wypleść. Raz to idzie łatwo, raz to biały kabelek, czarny tak. I tu też. To mamy. I jeszcze musimy odpiąć węża. Cała czapa ściągnięta. Ją na bok. No i co? I oglądamy, co tam w środku widać. Ja sobie tutaj ostro ma być. Ja sobie tutaj przetrę ręką, żebym mógł ten ekspres już bez tektury tu położyć, by tu nie było żadnej kawy. Bo chodzi o to tylko, żeby wam pokazać, co jest w środku. Odkurzmy ten młynek, bo to się wsypie do środka. I tu wszystko trzeba obejrzeć. Co tu jest newralgiczne? Zaraz wam powiem. Gumka na bok. Jedziemy w górę. Newralgiczne punkty.
Wysypka w tych modelach bardzo rzadko się zdarza, żeby coś się z nią działo. I po kolei. Pompa, zawór bezpieczeństwa. Czy coś tu się nie dzieje? Zwracamy uwagę. Nic tu nie widać. Na cybantach wszystkich, czy nie ma wykwitów. Czy tu nie ma wykwitu. Czy tu jest wszędzie sucho. Te elektrozawory są strasznie drogie, ale tutaj wszystko wygląda dobrze. Generalnie ten ekspres wygląda bardzo ładnie w środku. Jeszcze ważna rzecz, zajrzeć tam do grzałki, czyli tam się przyjrzeć bardzo dokładnie, czy na tej grzałce nie widać wycieków. Ja nawet może tutaj dam trochę latarką. Szukam już światła punktowego, którym będę mógł sobie tu poświecić. Tam widzicie grzałkę aluminiową. Trzeba się temu przyjrzeć, czy ona nie jest jakaś obrośnięta, czy nic się tam nie dzieje. Wygląda super, więc inspekcja zrobiona. Tak jak mówiłem, to na bez dubli, które było w czwartek. Cybanty siedzą tutaj dobrze, cybanty same się nie rozepną. Sprawdzamy, bo to już jest z tych nowszych modeli, czy tu żaden ten cybant nie puścił, ale tu wszystko jest w porządku. Czyli ciśniemy na dół. Teraz od razu jak mam przechylony, żeby wykręcić wylewkę, wykręciliśmy tu wkręt, tu. Widać, że ona jest porośnięta cała. Ale jeszcze musimy wykręcić ten tutaj. O, ten. A przy okazji, bo nie powiedziałem, tu jest taki trójnik, który dochodzi nam właśnie do zaworu wody, który wykręciliśmy. Tu też sprawdźcie, czy jest wszystko ok. Zastanawiam mnie, bo od jakiegoś czasu tu są trytki zamiast cybantów. Faktem jedynym takim logicznym dla mnie wytłumaczeniem jest to, że ten trójnik jest plastikowy i zaciskanie na nim cybantu stalowego może go zgnieść. Ale kiedyś były tu cybanty i było ok, więc co się zmieniło? Tego nie wiem. Wykręcamy tą śrubkę, wkręt, o którym mówiłem. Już nam zaczyna latać wylewka na miejsce cholero, więc wyciągamy ją. Ona tutaj po prostu tak sobie siedzi. O, mamy to. Wylewka. Tu jest właśnie problem w ekspresach Saeco, Lyryka, Saeco. No to taki pseudo Incanto jest, bo w Incanto już jest, tak, Saeco Incanto. Jeśli macie ten typ konstrukcji wylewki, to jest słabe rozwiązanie. W tej chwili w tych nowszych modelach już tu jest w środku wężyk, nie ma tej całej takiej kopuły plastikowej. Wydaje mi się, że będzie syf w środku, bo jest ciężka, ale nie musi być. Natomiast bardzo często w tym środku jest total syf, ale widzicie, już się tu przelewało, bo tu już widać ślady kawy, tu to samo. No i sama ta wylewka, zobaczcie jaka jest porośnięta. Coś mi tu wibruje, niech sobie wibruje. Rozepnijmy ją, czyli te 4 zatrzaski. 1, drugi, trzeci, 4. Słuchajcie, tu jest akurat nieźle. Trzeba to umyć oczywiście, bo do takich osadów jakie tu są, ta kawa będzie się coraz bardziej kleić, ale w nich z reguły jest problem taki, że tu, o widzicie, tam widać dziurki tej wylewki, już tego, gdzie się fizycznie leje kawa. Tu się zbiera taki syf, że tu nie ma przelotu. I wy od dołu, jeszcze przez ten element, nie dojdziecie aż tak głęboko, żeby to wyczyścić. Bo to idzie o tak, wiecie. Tym bardziej, że te otwory nie pokrywają się w linii prostej z tymi, więc się tu po prostu nie dostaniecie. To do mycia, inspekcja w środku przeprowadzona, tu znowu jakieś żyjątko. Tu od razu, ponieważ tu się już przelewała ta wylewka, widać czasami, można przetrzeć. Tego switcha zaraz osuszymy, nie dziwcie się, że go trochę psiknąłem. Niechcący. Tu też czasami się psuje ten element, bo tu macie mikroswitch, włożenia i tacy i jednocześnie on jest taki zintegrowany. Jednocześnie tacy i jednocześnie tych drzwiczek i zobaczcie. On się tu nie wciska jak zamykam same drzwiczki. Chodzi o to, żeby ta blaszka się wcisnęła tutaj, o. To się czasami psuje,
i dopiero jak włożycie tacę, to ona jeszcze dopchnie ten element i teraz jak widać, jak wjedzie taca, to wciska nam tą blaszkę i w drugą stronę jest to samo, jak nie ma tego zapiętego, to ta blaszka się nie wciska. Dopiero te dwa elementy, słychać, powodują, że ten switch się wciska. Wymieniam je, nie jakoś bardzo często, ale je wymieniam. Dobra, słuchajcie, idę to wszystko pomyć, no tu to nigdy nikt nie zagląda, jak to wygląda. Dzbanek nawet nieźle jeszcze wygląda. Też oczywiście do mycia. Czy on jest złamany? Nie, rozpiął się. To też do mycia. To do mycia. To oczywiście też do mycia. No wnętrze ekspresu też do mycia. I co? I nowy zawór. Przyszły dzisiaj. Słuchajcie, bo tak sobie tu jeszcze kręcę i nie poszedłem jeszcze pomyć. Nie pokazuję wam, jak rozbieram zaparzacz, bo to było w czwartek, w zeszłym tygodniu. Bez dubli 15. Ale tak na potwierdzenie tego, co też było na bez dubli. Sitko w kolejnym ekspresie. Saeco, Philips, wszystko jedno. No i sytuacja się powtarza. Zobaczcie. No, total, to jest, że tak powiem, przy każdej kawie pijecie historycznie kawę z ostatniego roku. Tak to wygląda w tych ekspresach, także taka wrzuta, tym razem łącznie z zaparzaczem. Idę to wszystko myć i zaraz się widzimy. Lecimy. Pomyte, słuchajcie. Pomyte. Nagle się tu obstawiłem. Zaparzacz, zacznijmy. Może nie od zaparzacza, może zacznijmy od wkręcenia zaworu wodynowego. One oczywiście tu leżą. Patrzyłem się na nie, ale się nie napatrzyłem. Nówka sztuka, funkiel, nówka nieśmigana, jak widać. Dopiero co obrana z folii. Tradycyjny smar. I wkładamy tu. I teraz dwa wkręty czarne. Tu mamy staruszka. Dwa wkręty czarne. Raz, dwa. Reszta, żeby nie zginęła. No i tylko jeszcze wkrętarka by się przydała. Zajrzyjcie sobie do środka. I w tej jakże wygodnej pozycji, ale czarne wkręty są magnetyczne, więc jest nadzieja, że się uda. Powtarzam za każdym razem i będę powtarzał, nie na siłę i nie przekręćcie gwintu. Tu jest najgorsze miejsce, w którym można przekręcić gwint. Ja tu już naprawiałem po dłubaczach w domu, którzy popełnili ten błąd. Tu się zaczyna rzeźba. Bo tak naprawdę, żeby to działało, to by wypadało zmienić obudowę ramy ekspresu. Ale można to za pomocą druciarstwa, klejarstwa naprawić, tak żeby to się trzymało. No ale to jest wyższa szkoła jazdy, słuchajcie. Także lepiej tego nie uszkodzić, niż potem drutować. Tak uważam. Trochę ładniejsza, nie? Wkładamy ją tu. Zawór mamy przykręcony. Jak zawór mamy przykręcony, to od razu przesmarujmy mu o-ringi, póki jeszcze jest na wierzchu. I od razu osłonka. Nie ma się tu co szczypać. Tu idą wkręty już niestety niemagnetyczne. 3 sztuki. Gdzie lecisz? I to będzie ekwilibrystyka stosowana. No ale chyba damy radę. Chyba damy radę. Wszystkie te 3 wkręciaki też z wyczuciem. Ta wkrętarka akurat szybko hamuje, zobaczcie. No ale widać ten. Puszczam, jeszcze się chwilę kręci, więc ta bezwładność zawsze jest.
któryś z was, tam pan Darek chyba nawet mi doradza, wkrętak elektryczny. I muszę o tym pomyśleć. Chociaż ja się już tak nauczyłem tą wkrętarką, że nie zdarza mi się tam przeciągnąć wkręta. Ale narzędzia też trzeba udoskonalać. Mamy to. Zamykamy. No i co? Wyleweczka. Komisyjnie, sam też spojrzę. Nie ma już śladów kawy. Góra to samo. Wkładamy wszystkie te 4 zatrzaski. Muszą nam to spyknąć. Komisyjnie jeden, drugi, trzeci, 4 nie doskoczył. Pyk. Mamy to. Wkładamy tu. Wkładamy tu. To z reguły nie chce iść w dół. Trzeba tu takie plasticzki wcisnąć. Mamy ostrość, mamy. Tu jeden. Patrzcie. O. I analogicznie z drugiej strony, żeby nam to doszło do dołu. I zaczynajcie zawsze od tego wkręta tu. Cofnę trochę. Od tego wkręta tu, żeby o nim nie zapomnieć. Tu idzie może niewielkie ciśnienie kawy, ale jednak. I dobrze, żeby to było wkręcone, bo jak to wyskoczy, to wam się będzie kawa lała do środka ekspresu. A tu chyba nie o to chodzi. Dokręcamy. Nawet sobie, wiecie co, tu akurat jest, da się podejść z kosem, ale kupiłem sobie, tylko gdzie to jest? Kupiłem sobie takiego wariata, jeszcze z niego nie skorzystałem. Takiego wariata, że możecie sobie tu założyć bit. Jeszcze go nie użyłem, ale to jest fajne, tu wkładacie bit. No i możecie sobie nawet tak wkręcać. Mam, jeszcze nie używam. Dobra, wracamy do naprawy. Tu mamy wkręcone, od razu za pamięci. Ja sobie tu wysypię te wkręty. Od razu za pamięci ten z przodu, żeby wylewka się już nam trzymała. Mamy. To jest odpad. Tu mamy przewód od czujnika wody, tu mamy wężyk. To co? Będziemy górę zakładać, nie? Tu jeszcze tym elektrozaworom się przyjrzałem, wszystko jest ok. Idziemy po czapulindę. Mamy czapę, robimy bliżej, robimy niżej. No i teraz odwracamy całą zabawę, czyli
słuchajcie, to jest ważna rzecz, o której też mówiłem na początku. Ja teraz te listwy założę na samym końcu. Mówię o tych dwóch maskownicach, bo ich każde zdejmowanie nadwyręża te jakże profesjonalnie kruche elementy. Więc to na bok, to na bok, ekspres do tyłu, tu dwa wkręty, żeby jeszcze dokończyć mocowanie obudowy. Jeden, drugi, tak trzeba, jeden, drugi, zaciągamy, jeden i drugi. Górę też poskręcam, tutaj te dwa wkręty i pozostałe też to poskręcamy później, bo może się okazać, że coś jest nie tak, słuchajcie, może się okazać, że coś nie działa. Po co sobie 2 razy robotę robić? Tutaj to mi się coś w ogóle nie podoba. Nie, dobrze jest. Mamy wkręconą wylewkę, mamy wkręcone mocowanie, wkładamy i tak już opadającą wylewkę. Ekspres do tyłu, pojemnik na widoku, żeby go nie zrzucić. No i co, jeszcze trzeba złożyć zaparzacz umyty. Nie nasmarowany, ale zaraz go tym razem nasmarujemy od razu, żeby wam pokazać, gdzie ja psikam tymi smarami. O-ring nasmarować, założyć. Teraz jeszcze idę znaleźć sitko. Zaraz wracam. Sitko zostało przy zlewie, bo było tak brudne, że się musiało dłużej wymoczyć. No ale widać. Czyste. Czyste, słuchajcie, składamy sitko i zanim włożymy głowicę, to wam pokażę, gdzie ten ekspres smarować. Zaparzacz, ekspres. Ekspresu nie smarujemy. Głowica złożona. Ja to robię moim sprayem. Wielokrotnie wam pokazywałem. CX80, tylko ważne, bo tych CX-ów 80 jest więcej. Do tworzyw sztucznych i gumy. Gdzie psikamy? Widzicie tutaj taką, może podjadę wyżej i trochę zbliżę. Tu jest taka prowadnica. Psikamy do niej. Bez przesady. Zwróćcie uwagę, jak ja mało tego używam. Dalej. Tu są takie złączki. Tu jest ruchomy element. Trochę tu, trochę tu. Potem tu. Trochę. Ja jeszcze psikam tu. Wszystko w tym temacie, słuchajcie. Taki spray to mi starcza na pół roku, więc nie przesadzajcie z tymi smarami, bo to wszystko potem do wszystkiego klei się kawa. No i tu już pozycjonowanie głowicy, to widzieliście w czwartek, czyli kierunek wylewki w kierunku sprzęgiełka. Tu już jest nowszy zaparzacz, więc jest białe. Pozycjonujemy idealnie. Tak ma to iść. Po górze zaworek, sprężynka tutaj jest już z tłoczkiem. Widzicie? Tu nie ma kulki. Zaworek. Zakładamy 2 długie wkręty. Wkręcamy. Dokręcamy. No traf. Ach ty. Mamy to. Mamy to. Składamy. Podstawka na miejsce. Zaparzacz na miejsce. I co? Idę po wodę. Mamy wodę, mamy miksturę. Ostateczny test. Odpalamy. I zobaczymy, czy naprawa udana, czy spieni mleko, czy zrobi kawę. Od razu wsypię trochę kawy. Czekamy. Jak widzicie, pasek jest. Przybliżmy gamonia. Nie ma wody na pustyni. Nie ma wody na pustyni. Ciekawe.
Zobaczmy, co tu się wydarzyło. On po prostu chyba był pusty. Tu wszystko jest ok. Tu wszystko jest ok. Dobra, zróbmy kawę. Nie zastanawiajmy się, na maksa. Najpierw zwykłą coffee. Do it for me. Come on. Niedosunięta tacka. Okej, mój błąd. Czy będzie kawa? No jest, udało się, słuchajcie. Pełen sukces. Bo już mnie trochę tutaj zmartwił, ale tak, wszystkie wężyki puste tam, wyczyszczone. Musiał nabrać mocy sprawczej. Dobra, starczy tej kawy, chłopaku. No to jeszcze pianka. Zrobimy z testowej kawy i z płynu do naczyń cappuccinko. Tylko my sobie puścimy samą piankę, bez kawy. Czyli idziemy na drinks. Ok. Ole, americano, hot water, milk froth. Tak, dzbanek jest już wpięty. Czekamy. Odpuścił. Odpuścił zaworem spustowym. I czekamy. Nagrzewa grzałkę. Jest tu tylko jedna grzałka, więc musi ją teraz rozgrzać. Zasłonię się. Pompuję. I w tym momencie, ja wam tego nie pokazałem, bo już miałem ekspres przygotowany do naprawy, ta para waliła tutaj. To załatwił nam zawór wody, zobaczcie jak pięknie się spienia. Także słuchajcie, naprawa udana, nie będziemy tego pić. Stop. Naprawa udana. Philips Incanto. To jest Philips po prostu, bez modelu. Słuchajcie. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Łapka w górę jak się podobało, łapka w dół jak się nie podobało. Zapraszam do grupy na Facebooku, wszystko macie w opisie filmu. Lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Nadal 70% oglądaczy, czyli was widzów, nie klika tego przycisku subskrybuj, a to nam zwiększa zasięgi, to nam pomaga, to jest forma podziękowania dla nas. Was to nic nie kosztuje. Guziczek, subskrybuj, dzwoneczek jeśli chcecie. I tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Miłego popołudnia życzę, smacznej kawusi. Trzymajcie się. Cześć.